To jest ekonomia w jednej lekcji. Zatem zgodnie z zapowiedzią ten trzeci film pod tytułem Jak znaleźć lepszą pracę, jeszcze lepszą pracę w świetle teorii gier poświęcimy przykładowym pytaniom, które mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na wstępie jednak zróbmy jedno uzupełnienie i jedno istotne zastrzeżenie. Otóż na początku w ramach odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli zwykle jest to prośba o przedstawienie siebie, warto w pierwszej wypowiedzi podziękować za tę możliwość spotkania, za czas rekruterów poświęcony na spotkanie właśnie z nami. A druga sprawa to zastrzeżenie, że to, czym się tu na trzecim już filmie zajmujemy, to są kompetencje miękkie. Skoro tak, to są jeszcze oczywiście kompetencje twarde kompetencje. Te musimy wypracować sami. Porównać własne wykształcenie, doświadczenie zawodowe z oczekiwanymi na danym stanowisku, wskazanymi w ogłoszeniu. Jedne i drugie kompetencje są konieczne i niewystarczające bez tych drugich. Dobrze, to pytania, przykładowe pytania. Dlaczego chce pani u nas pracować? Wybrałem tę branżę, w niej mam doświadczenie, a Państwo jesteście innowacyjni, z potencjałem, rosnącym udziałem w rynku, w dobrej kondycji finansowej. Pracownicy u Was zostają, czyli jest to też dobre środowisko pracy, a klienci, jak wynika z opinii, są zadowoleni. Tak, śledzę z pasją Państwa sukcesy, jestem pod wrażeniem, chciałbym mieć swój udział, swój wkład. Drugie pytanko. Co by pan zrobił w sytuacji konfliktu w zespole, któremu pan przewodzi? Powiedzmy, dwie osoby nie chcą współpracować z panem. Co by pan zrobił w takiej sytuacji, gdy jednocześnie zbliża się termin końcowy projektu? Zwykle jestem dobry w rozwiązywaniu problemów takich między innymi, więc z uwagi na zbliżający się termin realizacji zadania zagrożony brakiem pełnej współpracy w zespole, po pierwsze, przeanalizowałbym projekt pod względem podziału zadań, możliwości delegacji zadań, jednocześnie oceniłbym własne zaangażowanie, własne słowa i zachowanie, czy nie popełniłem jakiegoś błędu i rozmawiałbym indywidualnie z tymi dwiema osobami, żeby zrozumieć, w czym jest problem. W efekcie udałoby się, myślę, przedelegować część zadań na innych członków zespołu, a pozostałe nie budziłyby już konfliktu i zadanie zostałoby zrealizowane w terminie. Warto przy takim krótkim opowiadaniu o zachowaniu, jakimś działaniu, w odpowiedzi na pytanie, co by pan zrobił w sytuacji, gdy, zastosować technikę STAR. Situation, Task, Action, Results. STAR, STAR. Bądźmy gwiazdami danego procesu rekrutacyjnego, które się dobrze zapamięta, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. To znaczy zachować trzeba następującą strukturę wypowiedzi. Situation, opisać sytuację, w której się znaleźliśmy. Możemy znaleźć ten opis w moim przykładzie. To jest ten fragment wypowiedzi. Zbliżający się termin realizacji zadania zagrożony brakiem pełnej współpracy w zespole. Drugie, task. Należy zdefiniować nasze zadanie do wykonania. Tu to rozwiązanie problemu, w którym to działaniu zwykle jestem dobry. Action. Opisać własne działanie w związku z tą sytuacją. Wykonanie zadania. Tu szczegółowo przedstawić konieczne działania. Więc po pierwsze przeanalizowałbym projekt pod względem podziału zadań, możliwości delegacji zadań, jednocześnie oceniłbym własne zaangażowanie, własne słowa i zachowanie. Czy nie popełniłem jakiegoś błędu i rozmawiałbym indywidualnie z tymi dwiema osobami, żeby zrozumieć, w czym jest problem. I ostatnie, results. Nie można zapomnieć i o efektach, rezultatach, jakie nasze działania miały przynieść. Należy i o nich wspomnieć. W efekcie udałoby się przedelegować część zadań na pozostałych członków zespołu. Pozostała część zadania nie budziłaby już konfliktu i całe zadanie zostałoby zrealizowane w terminie. To jest technika STAR. Situation, Task, Action, Results. STAR. W związku z tym pytaniem, co by pan zrobił, gdyby, albo proszę nam opowiedzieć o ostatnim sukcesie, porażce, konflikcie, przygotujmy sobie najlepiej prawdziwych kilka krótkich historyjek, żeby nie poszukiwać w pamięci czy wymyślać na miejscu. I przygotujmy je sobie właśnie do opowiedzenia z wykorzystaniem metody STAR. Ale krótko, po zdaniu na
STAR. Trzecie, o czym nie przeczytaliśmy w Pana dokumentach, CV, liście motywacyjnym, a jest istotne? Miałem i takie pytanie. Je też trzeba zawczasu przemyśleć. Może należy powiedzieć o jakimś uprawnieniu, umiejętności, które zyskaliśmy, a może być istotna na stanowisku, o które się ubiegamy. Może to być hobby, rozszerzenie jakiegoś zagadnienia z CV, ale nie traćmy czasu na coś nieistotnego. Pamiętajmy, rozmowa rekrutacyjna zwykle trwa około 30 minut. Nie traćmy ani minuty na coś niezwiązanego z danym stanowiskiem, pracą, o którą się ubiegamy. Kolejne, czwarte. Gdzie Pan widzi siebie za 5 lat? Jeśli zostanę przyjęty, to i za 5 lat chciałbym pracować w Państwa firmie, może na wyższym stanowisku, wskutek zyskania specjalizacji przez doświadczenie, pracy i kursy, więc za 5 lat mógłbym być bardziej przydatny dla firmy, nawet na wyższym stanowisku. Dlaczego to właśnie Pana powinniśmy zatrudnić? Z kilku powodów. Jeśli dobrze oceniam po opisie stanowiska, to bardzo dobrze pasują do niego z moim doświadczeniem, wykształceniem, silnymi stronami. Myślę, że od razu mógłbym mieć pozytywny wpływ na efekty zespołu, komórki oraz firmy. Na potwierdzenie tego i przekonanie Państwa sporządziłem, jak często przy nowym zadaniu, no więc jeżeli właśnie mnie wybierzecie, to mam propozycję planu działań na najbliższe 30, 60 i 90 dni w Państwa firmie. Chciałbym tę propozycję Państwu zostawić, przesłać. Z podziękowaniem za rekrutację można przesłać taki sporządzony plan mailem od razu po rozmowie, jeżeli zdalnie jest prowadzony. Na koniec jeszcze, gdy pada pytanie, czy mamy jakieś pytania do rekruterów, czy w trakcie, jeśli pada, dobrze jest mieć jakieś przygotowane pytania nawiązujące do szczegółów, bo w ogóle już poznaliśmy firmę przed rozmową. No więc dotyczące jakiegoś detalu o strategii firmy, przedmiotu jej działalności czy zespołu, w którym będziemy pracować, jeśli zostaniemy zatrudnieni. Pytania te też powinny być przygotowane w kontekście do opisu w ogłoszeniu naszego stanowiska. Na przykład w strategii podatkowej zawarli Państwo optymalizację opodatkowania. Rozumiem, że to też będzie moje zadanie. Czy jako doradca podatkowy w firmie będę mógł współpracować z doradcami zewnętrznymi? Jak liczny jest zespół, w którym będę pracował? Czy są księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi już w tym zespole? Do pytań będziemy jeszcze pewnie wracać, ale pamiętajmy, że powinniśmy być pozytywnie nastawieni, unikajmy okazywania frustracji, że mikrofon nie działa czy coś, unikajmy negatywnych ocen, w tym samych siebie. Bądźmy też uprzejmi i po ich stronie, po stronie firmy, rekruterów. Następny film będzie, myślę, albo o tym, o czym nie mówić w czasie rozmowy rekrutacyjnej, albo co może być tego przyczyną takich stwierdzeń, których należy unikać, czyli o stresie związanym z rekrutacją. Czy da się go przezwyciężyć, zredukować, ograniczyć, okiełznać w czasie rozmowy. To jeszcze może wracając do pytań, kolejne może dotyczyć właśnie stresu. Jak sobie radzimy w stresujących sytuacjach? Odpowiedzmy krótko. Radzimy sobie. Nawet jeżeli to nie jest pełna prawda, to nie zeznajemy pod przysięgą, nie chodzi też o to, żeby kłamać, ale może nie rozwijać szczególnie tematu. Jak zaczniemy opowiadać o jakichś technikach odstresowujących, to jednak będzie wskazywać, że mieliśmy problem ze stresem. Stres może być przeszkodą, więc tu odpowiadajmy krótko. Stres nie stanowi problemu. Radzimy sobie. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji kanału Ekonomia w jednej lekcji.